Siedziałem tutaj i gadałem przez 45 minut. I nie zauważyłem, że mikrofony nie były włączone. To, co jest znaczącym obciążeniem, częścią naszych opłat, to są opłaty przesyłowe. Ale nie skonfigurowali jej poprawnie, bo zamiast płacić 5 tysięcy, 5,5 tysiąca złotych, tak jak płacili bez instalacji fotowoltaicznej, teraz płacą tylko 2,5 tysiąca złotych. Sobie swój system, tak jak wam opowiedziałem, to będziecie płacili wtedy rocznie, nie miesięcznie, 600 złotych. Chodźcie szybko, to coś wam pokażę. No, witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj będę siedział i na was krzyczał. Najpierw to muszę na siebie pokrzyczeć. Siedziałem tutaj i gadałem przez 45 minut. I nie zauważyłem, że mikrofony nie były włączone. Także mam obraz, nie mam dźwięku. Nagrywamy jeszcze raz. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam. Na początku chciałem podziękować chciałem za wszystkie subskrypcje, komentarze i za kawę, którą postawiliście mi. Dzisiaj chciałem troszeczkę na was pokrzyczeć. I teraz mówię to już drugi raz, więc będzie mi trochę trudno, bo ja nie robię skryptów, ja nie mam przygotowanego materiału, ja po prostu mówię to, co mi ślina na język przyniesie i teraz pewnie będę myślał, że już to powiedziałem i że to się nagrało i mogę o czymś zapomnieć. Generalnie to chciałem na was nakrzyczeć, nie na wszystkich, ale na niektórych, bo jest sytuacja tego typu. Mamy lato, mamy piękne lato, słoneczko świeci. Jest godzina 10, no i nasz magazyn jest naładowany już do 100%, no bo mamy taką fajną instalację fotowoltaiczną i jak świeci słoneczko latem, no to ładuje nam się ten magazyn na maksa i o 10 już jest naładowany. To znaczy, że instalacja działa, że wszystko jest w porządku. No nie do końca, nie do końca. Zaraz postaram się was przekonać, że to nie jest dobre. Jeżeli macie magazyn naładowany do pełna o godzinie 10, to co się dzieje z tą energią, którą produkujecie po godzinie 10? Ta energia jest oddawana do sieci, tak? Jeżeli macie umowę prosumencką, wysyłacie sobie tą energię do sieci, no bo trzeba coś z nią zrobić. Już się nic z nią nie da zrobić w tej chwili, ponieważ dom zużywa tyle, ile zużywa, magazyn jest pełny i resztę trzeba wypchnąć do sieci. No i my wypychamy do sieci, Ziutek spod 14 wypycha do sieci, Kaśka spod 20 tak samo wysyła do sieci, tam Janusz z drugiej ulicy też wypycha do sieci, no i mamy sytuację taką, że sieć się przesyca, napięcie rośnie nam do 253 V, no i nagle falowniki nam się wyłączają i jest kupa. To, co jest znaczącym obciążeniem, to, co jest znaczącą częścią naszych opłat, to są opłaty przesyłowe. I opłaty przesyłowe w taryfie G11 są dosyć wysokie. Znaczy, słuchajcie, ja niedawno dowiedziałem się, że w Polsce nie można sprzedać do sieci, wypchnąć do sieci tej energii, którą zmagazynowało się w magazynie wtedy, kiedy energia była tania. To znaczy nie możemy ładować sobie magazynów z sieci, kiedy prąd jest tani i sprzedawać tej energii do sieci, kiedy prąd jest drogi. To jest jakieś dziwne, dla mnie niezrozumiałe, ponieważ ja od zawsze tutaj mogłem sobie ładować magazyny w tanią taryfie, sprzedawać ją do sieci wtedy, kiedy te ceny energii były wysokie. No w Polsce tak nie można. W momencie, kiedy my zabieramy energię z sieci, jak ona jest tania, to my pomagamy dla producentów tej energii
zutylizować ją, tak? Czyli pomagamy ją zużyć, a w momencie, kiedy energia jest droga, to znaczy, że jest niedobór energii na rynku, więc jeżeli byśmy oddali w tym czasie tą energię do sieci, no to jest z korzyścią i dla nas, bo my na tym zarabiamy troszeczkę, to nie są jakieś duże pieniądze, ale zawsze coś, a sieć jest bardziej zbalansowana, jest bardziej zrównoważona, nie ma takich skoków, że nie ma sytuacji, gdzie napięcie o godzinie tam, nie wiem, 12 czy 13 jest 255 V. No bo w tym momencie mamy nadprodukcję, jest tyle tego słońca, że każdy pcha to do sieci. No ja spotkałem się z taką opinią, że w tej chwili te instalacje na nowych zasadach są nieopłacalne, bo te instalacje, które były na starych zasadach, dużo lepiej ludzie na tym wychodzą. I tak i nie. I ja wam powiem zaraz, jak można, może podpowiem, może wiecie, niektórzy z was na pewno wiedzą i niektórzy z tego korzystają, ale jest bardzo dużo takich ludzi, którzy zainstalowali sobie instalację fotowoltaiczną, ale nie skonfigurowali jej poprawnie i pomimo tego, że mają oszczędności na prądzie, bo zamiast płacić 5,5 tysiąca złotych, tak jak płacili bez instalacji fotowoltaicznej, teraz płacą tylko 2,5 tysiąca złotych, więc trochę tych ciurlików zostaje w kieszeni. Ale, kochani, słuchajcie, w momencie, kiedy my sprzedajemy tą energię do sieci, nikt nam za to nie płaci w tej chwili. My sobie budujemy ten kredyt prosumencki, tak? Z tego, co rozumiem, bo musicie zdać sobie sprawę z tego, że od 2004 roku ja nie mieszkam w Polsce, więc te informacje, które mam, to są tylko te informacje, które udało mi się wyczytać. I jeżeli są jakieś nieścisłości, to bardzo bym prosił o informacje w komentarzach, żeby to sprostować, bo chodzi o to, żeby ten kanał był informacyjny, a nie dezinformacyjny. I tutaj właśnie bardzo duży nacisk na to kładę, żeby właśnie ta informacja była informacją poprawną, prawidłową. Więc tak jak ja to rozumiem, za opłatę przesyłowej nie możemy zapłacić z kredytu prosumenckiego. Możemy zapłacić sobie tym kredytem prosumenckim tylko kilowatogodziny, które zużywamy. No i teraz jeżeli oddajemy sobie tą energię do tej sieci w godzinach tam od godziny, nie wiem, 11 do godziny 17, 18, no to bardzo niewiele tych pieniędzy wpływa nam na konto, ponieważ w tych godzinach ten prąd jest tani, a opłata przesyłowa jest cały czas taka sama. To, że my płacimy mniej, tak, bo mamy instalację tam 6 kilowatopików na dachu, czy gdzieś tam na stodole, to nie jest wszystko, co możemy z tego wydusić. Bo teraz, zauważcie, jeżeli zmienimy sobie taryfę G11 na G12W na przykład, to oprócz tego, że będziemy mieli sloty czasowe, gdzie energia elektryczna będzie tańsza, to spadnie nam cena za przesył energii. Ta opłata przesyłowa zostanie zredukowana i to dosyć znacznie. Musicie sobie sprawdzić, ile to jest w tej chwili. Ja nie chciałbym tutaj żadnych cyfr podawać, żeby nie wprowadzać was w błąd, ale na pewno opłata przesyłowa w taryfie G12W jest dużo niższa niż w G11. I teraz zauważcie, jest taka sytuacja. Co się stanie, jeżeli my skonfigurujemy ten magazyn i całą instalację poprawnie? Co to znaczy poprawnie? A poprawnie to znaczy to, że to nie jest na pokaz i to nie jest tylko po to, żeby codziennie ze ściereczką przychodzić i pucować to, czyścić, żeby ładnie się świeciło i żeby nie było używane. Bo moim zdaniem, jeżeli magazyn o godzinie 10 jest pełny, to on nie jest wam potrzebny. Bo on do niczego wam dodatkowego nie przynosi. On jest tylko na pokaz, że było mnie stać, kupiłem sobie magazyn. Magazyn musi pracować. I teraz jak zrobić, żeby magazyn pracował? No trzeba go tak skonfigurować, żeby około godziny 10, 11 poziom naładowania tego magazynu był na około 20%. Tak?
Co się dzieje wtedy? Latem o tej godzinie 11 mamy bardzo dużą produkcję i ta produkcja spływa nam sobie do tego magazynu. Jeżeli mamy odpowiednio dużo paneli i odpowiednio mały magazyn, to do godziny 18 napompujemy go do 100%. Tak? Jeżeli o godzinie 18 napompujemy go do 100%, to co wtedy zrobimy? Wtedy zaczniemy sprzedawać energię i nie zaczniemy sprzedawać energię tylko ta, która idzie bezpośrednio z paneli PV, tak, z paneli słonecznych, ale oddajemy, zrzucamy wszystko to, co się da z tego magazynu. Tak? No bo mamy jakąś moc, którą możemy oddać i do godziny 21, kiedy cena tej energii jest bardzo wysoka, wypompowujemy ten magazyn do sieci. Jak cena znowu spadnie, tam po godzinie 21, 22, to już nie pchajmy tej energii do sieci, używajmy sobie tej energii z magazynu do zasilenia domu, a o godzinie powiedzmy tam, nie wiem, od 6 do 10, kiedy rano znowu jest droga energia, nie ładujmy tego magazynu, tylko znowu sprzedajemy tą energię i wypompowujemy ten magazyn do sieci, tak żeby o godzinie 10, 11 poziom naładowania spadł nam do 20%, do 10%. I znowu od tej godziny 11 zaczynamy sobie ładować magazyn. I teraz patrzcie, co się dzieje. Magazyn pracuje. Wy budujecie sobie ten kredyt prosumencki wtedy, kiedy koszt tej energii jest wysoki i dostaniecie maksymalną stawkę za te kilowatogodziny, które wypchniecie do sieci, a nie grosiki od 10 do 17 czy tam 18. Tak? No bo to jest bardzo ważne i o tym trzeba pamiętać. I tak jak mówię, magazyn jest po to, żeby pracował. Ilość cykli to jest jedna sprawa, ale nie tylko ilość cykli wpływa nam na degradację takiego ogniwa, ale czas również. Degradacja związana z czasem. Degradacja związana z czasem. Dlaczego? Ponieważ średnio ogniwa LiFePO4 degradują się rocznie około między 1,2 a 1,5%, czyli ich pojemność rocznie spada o około 1,2 do 1,5%. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak dlatego, że wewnątrz ogniwo powiedzmy, że koroduje. Pojawiają się na elektrodach. Po jednej stronie mamy miedź i grafit, a po drugiej stronie mamy aluminium i lit. Po stronie grafitu pojawia się warstewka, która pochłania jony litu i je tam zatrzymuje, nie pozwala im, żeby się przemieszczały, a po stronie litu i aluminium z kolei pojawia się warstewka, która zwiększa nam oporność wewnętrzną. I właśnie w związku z tym rocznie tracimy około powiedzmy 1,2%. I teraz tak, producent obiecał nam, w karcie katalogowej napisał, że ogniwo wytrzyma 6000 cykli i po tych 6000 cykli jego pojemność spadnie o 20%. To ostatnio nawet o 30%, jeżeli będzie 8000 cykli. No bo nie ma nic za darmo w tym świecie. Czyli w momencie, gdy będziemy rozładowywali i ładowali, gdy będziemy ten jeden cykl robili raz dziennie, to mamy 365 cykli w ciągu roku. Jeżeli będziemy patrzyli tylko na to do tych 80% SOH, tak, stanu zdrowia, czyli 20% spadku pojemności, dojdzie mniej więcej w 16 lat. Tak, 16 lat. Natomiast jeżeli zostawimy to ogniwo i ono sobie będzie leżało albo nie będzie w ogóle pracowało, to po 14 latach straci i tak te 20%. To 20% niezależnie od cykli, od ilości cykli pracy i tak zostanie stracone. Więc nie oszczędzajmy tego, tylko wytuszajmy z tych naszych magazynów tyle, ile się da, tylko po to, żeby zbudować sobie, żeby zarobić
na wymianę tego magazynu za kilka lat. Bo ja sobie myślę tak, jeżeli płacimy bez instalacji fotowoltaicznej, bez żadnych magazynów, bez żadnych paneli, powiedzmy te 5,5 tysiąca złotych rocznie, a teraz jeżeli zainwestujemy jakąś tą kasę w to, plus skonfigurujemy sobie ten system tak, żeby zamiast tych 5,5 tysiąca płacić tylko 500 złotych rocznie, a da się tak zrobić, no to mamy 5 tysięcy w kieszeni. Dajmy 2,5 tysiąca małżonce, a 2,5 tysiąca rocznie odłóżmy sobie na wymianę sprzętu. Nasza instalacja zwróci się powiedzmy między 3 a 5 lat. Tak, jeżeli będziemy używali tego z głową, jeżeli zmienimy sobie taryfy, jeżeli będziemy używali czy ładowali nasze magazyny w tych okresach, kiedy energia jest tańsza, a jak jest tańsza energia, to i opłata przesyłowa jest tańsza i to o połowę tańsza, to po tych 5-6 latach zwróci nam się zakup tego sprzętu, a następne 10 lat mamy na odbudowę kapitału, żeby wymienić sobie ten sprzęt. Ja nie mówię, że po tych 16 czy 14 latach trzeba będzie to wymienić, ponieważ pojemność tego magazynu spadnie o 20%. Jeżeli technologia się utrzyma taka, jaka jest, a nie zapowiada się na to, nie zanosi się na to, ale i gdyby się tak utrzymało, no to my dalej będziemy korzystali z tego naszego magazynu. On będzie miał tylko o 20% niższą pojemność, więc wtedy będziemy mogli dostawić sobie mniejszy magazyn, żeby pokryć te 20%, mniejszy magazyn, tańszy magazyn. Ale będzie nas stać wtedy pod warunkiem, że oczywiście przez te lata będziemy sobie te pieniądze odkładali, więc nie będziemy musieli jednorazowo sięgnąć głęboko do kieszeni i wydać kolejne dziesiątki tysięcy ciurlików, żeby odkupić sobie ten sprzęt. Teraz jeszcze jest jedna taka uwaga, ponieważ istnieje takie przekonanie, że ja będę używał magazynu tylko pomiędzy 20% stopnia naładowania, a 80% stopnia naładowania i wtedy ten magazyn będzie dłużej mi służył. No i kurnia, guzik prawda. A dlaczego guzik prawda? A dlatego guzik prawda, że w tym zakresie pracy ten magazyn nigdy w życiu się nie zbalansuje. Znaczy, nigdy w życiu nie zbalansują się ogniwa. Bo jeżeli będziemy używali to tak, że napięcie na celce nigdy nie wzrośnie powyżej 3,45 V, żadne balansowanie nie zadziała, ponieważ napięcie na celkach będzie około 3,3 V i tam jest delta V, delta napięcia czy delta U jest 0 prawie że. 1 mV. Balansowanie poniżej tego załamania krzywej ładowania do góry, tego drastycznego wzrostu napięcia na celach nie ma żadnego sensu, bo my nie wiemy, czy to ogniwo jest w 60% naładowane, czy w 80% naładowane, czy stan naładowania ogniwa. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ogniwo pracowało, żeby ogniwo przynajmniej 2 razy w miesiącu było naładowane do maksa i ten czas na balansowanie był zapewniony dla magazynu i wtedy te ogniwa będą się równo zużywały, a nie tylko to najsłabsze ogniwo, które najciężej pracuje, będzie dostawało po plecach i będzie coraz szybciej się degradowało. Kolejnym takim błędem jest trzymanie magazynu naładowanego do pełna. Jeżeli mamy na magazyn naładowany do 100% o 10, to resztę dnia te ogniwa są naładowane do 100%. I to przyspiesza właśnie między innymi to i temperatura, jeżeli ogniwo pracuje w temperaturze powyżej 25 stopni i jeżeli jest naładowane i trzymane naładowane na maksa, to przyspiesza tworzenie się tych warstw
powiedzmy tlenków. To nie są tlenki, to są takie warstwy, które, tak jak mówiłem wcześniej, jedna pochłania jony litu i je tam zatrzymuje, a druga zwiększa oporność wewnętrzną. Więc to jest kolejny powód do tego, żeby to ogniwo pracowało, żeby ono nie stało w miejscu, nie stało naładowane pod gwizdek. Tak to słuchajcie, wygląda. Teraz jest sytuacja tego typu, że wszyscy ci, którzy kupili sobie ogniwa po atrakcyjnej cenie i zostali oszukani, zaczną narzekać, że ich magazyny tracą na pojemności bardzo szybko. No tracą, bo te ogniwa już swoje wypracowały i sprzedawca, który sprzedał te ogniwa i za które zapłaciliście słono, był nieuczciwy, no i teraz cierpimy z tego względu i będą się pojawiały głosy, że opowiadasz głupoty, bo jak zrobiłem tak, jak powiedziałeś, to mój magazyn zaczął drastycznie tracić na pojemności. No niestety. Jak coś jest stare, to jest stare. Jak jest na końcu życia, to jest na końcu życia. Ważna jest jedna rzecz, oprócz tego, co mówiłem wcześniej, żeby prąd ładowania i prąd rozładowywania magazynu był poniżej 0,5C czy 0,5P, bo nowe ogniwa w kartach katalogowych mają powiedziane, że to ma być 0,5P, a nie 0,5C. I to jest bardzo duża różnica, ponieważ 0,5C mówiło nam, że jeżeli ogniwo było 100 amperogodzin, to możemy 50 amper niezależnie od jego poziomu naładowania używać, bo teraz jeszcze trzeba wziąć poprawkę na temperaturę, w jakiej to ogniwo pracuje. Im niższa temperatura, tym mniej tego prądu możemy wysysać z tego ogniwa. Natomiast jeżeli mamy 0,5P, no to tutaj, jak ogniwo jest w pełni naładowane, to możemy brać więcej tego prądu z tego ogniwa, ale jak jest już rozładowane, to musimy brać mniej, żeby zmieścić się w tym limicie połowa P. No i o tym też trzeba pamiętać. Także to nie jest taka prosta sprawa, ale da się zrobić. I teraz zauważcie, że jeżeli odłożycie sobie te 2,5 tysiąca czy tam 2,000 rocznie na wymianę sprzętu, drugie 2,000 zużyje dom, nie wiem, na piwo sobie weźmiecie, to i tak to się bardziej opłaca niż pozostanie na taryfie G11 i oszczędzanie 2000 rocznie, tak? Bo wtedy macie połowę, tracicie. Warto pomyśleć. Moim zdaniem warto. Za 15 lat te ogniwa i tak nie będą miały miejsca na rynku, ponieważ technologia pójdzie do przodu, będzie coś lepszego, coś tańszego, coś bardziej wydajnego. Pewnie będzie można je używać, ale to tak samo w tej chwili można powiedzieć, że możemy używać lampy naftowe. Być może będziemy musieli niedługo, może nie naftowe, tylko na łój, bo nafta może się skończyć nagle. Także w momencie, kiedy skonfigurujecie sobie tą instalację właśnie w taki sposób, w jaki mówiłem, że o godzinie tamtej 10 spadnie wam poziom naładowania do tych 10 czy 20%, zbudujecie sobie dużo większy kredyt ten prosumencki, który zimą spokojnie będziecie mogli wykorzystać na zakup energii. I teraz uwaga, znowu zakup energii w godzinach tych, w których ceny są tanie, bo jeżeli będziecie na taryfie tej G12 czy G12W czy G13, to będziecie mieli takie sloty czasowe, gdzie energia elektryczna będzie tania. I wtedy te pieniądze za drogą energię wykorzystacie podwójnie, bo kupicie 2 razy więcej energii tej tańszej niż byście kupili w tej taryfie G11. A ponadto będą dużo niższe opłaty przesyłowe, a opłata przesyłowa nie może być płacona z kredytu prosumenckiego. Z tego co rozumiem. Więc i tak będziecie musieli coś
coś tam zapłacić. Zimą, jak będziecie kupowali sobie ten prąd w tych niskich cenach i znowu używali baterii, znowu używali swojego magazynu, w tym czasie, w którym energia elektryczna jest droga. Jak płaciliście bez instalacji fotowoltaicznej 5,5 tysiąca, jak zostaliście na tej starej taryfie G11 i założyliście instalację PV, płaciliście 2,5 tysiąca, to jeżeli skonfigurujecie sobie swój system tak, jak wam opowiedziałem, i zmienicie taryfę na G12W, to będziecie płacili wtedy rocznie, nie miesięcznie, 600 zł zamiast 2,5 tysiąca. No, czarno na białym da się. Sprawdźcie sobie to, zobaczcie, czy to, co mówię, ma jakikolwiek sens, ale tak sobie wyczytałem, sobie myślę, że warto byłoby to zrobić. Normalnie w normalnych krajach, chociaż nie wiem, czy musiałbym zobaczyć, czy w Europie gdzieś indziej jeszcze też można. Nie, bo w Niemczech chyba też nie wolno kupować energii tanio i sprzedawać drogo, ale oni tam mają inny problem. Oni tam mają problem z nadprodukcją energii elektrycznej i bardzo często za darmo rozdają energię dla krajów ościennych, więc tam też nie można tego tak robić. No tutaj w Anglii można, tak jak mówię, ja przez dosyć długi czas, teraz ostatnio, miałem tak skonfigurowane te niebieskie skrzynki, że one ignorowały sieć. To znaczy moja cała instalacja była totalnie w off-gridzie, tylko że ja mam jeden mały problem, ponieważ 2-3 razy na dobę falowniki wyłączają się całkowicie. Wyłączają się z błędem takim, że mówią, że napięcie na magazynie jest za niskie. I teraz ja nie wiem, czy to jest moja wina i błąd w konfiguracji Victrona, czy to jest problem z IBMS-em, bo tak jak opowiadałem wam w jednym z poprzednich filmów, ja korzystam z takiego urządzenia, które się nazywa IBMS. To są, słuchajcie, te skrzynki, nie wiem czy widać, tutaj jest jedna, ten jest master i tutaj mam jeszcze jedną. O, to jest slave. IBMS to jest takie urządzenie, które agreguje informacje z różnych BMS-ów i jak już doda sobie to wszystko do kupy, to jako jedną liczbę wysyła do falownika. Zarąbista sprawa, można do 16 różnych BMS-ów mieć. Jak długo te BMS-y mają porty komunikacyjne, tak długo IBMS będzie w stanie z nimi rozmawiać i agregować te dane, dodawać je do kupy i jako jedną liczbę wysyłać do falownika. Jest tylko jeden problem. Znaczy, dużą zaletą jest to, że zamawiając takiego IBMS-a u producenta, mówimy mu, jakie mamy BMS-y i on tak konfiguruje to urządzenie, tak program przygotowuje, że my wyciągamy to z paczki, wtykamy kable do portów i do falownika i to działa. Jest tylko jeden problem z tym IBMS-em. Tym problemem to jest cena, bo taki IBMS kosztuje w tej chwili około 200 funtów i jeżeli mamy dwa różne BMS-y, tak jak ja tutaj mam BMS-y w wersji trzeciej i tutaj jest BMS w wersji drugiej, no to ja potrzebuję dwa urządzenia, no to jest 400 funtów. No 400 funtów to już jest dużo, ale zaleta jest taka, że nie trzeba grzebać w kodach, nie trzeba niczego konfigurować, nie trzeba żadnego oprogramowania tam ładować, pakować do tego, wyciągamy z paczki, podłączamy i działa. W tej chwili widziałem tam na stronie producenta, że oni oferują już w tej chwili nawet obudowy do tych IBMS-ów, bo wcześniej to była tylko płytka drukowana, dlatego ja sobie sam wydrukowałem tutaj te obudowy, ale teraz już można dokupić sobie obudowę. To nie jest w standardzie, nie ma dalej obudowy niestety. No. I jeszcze jedną wadą tego urządzenia, tego IBMS-a to jest coś takiego, że producent twierdzi, że Seplos rozmawia z IBMS-em protokołem Pylon, tak? I ten protokół Pylon nie pozwala na przesłanie wszystkich informacji, dlatego na przykład jak mam tutaj 5 BMS-ów w wersji trzeciej,
to mam tylko jeden czujnik temperatury pokazany przez IBMS-a i napięcie tylko sumaryczne. Nie jestem w stanie widzieć napięć na poszczególnych ogniwach. No bo ograniczenia w protokole, tak twierdzi producent. Ale w jednym z poprzednich filmów mówiłem o tym. To są kostki z procesorem ESP32 i tutaj są dwa porty komunikacyjne RS485 i CAN, tak, czyli tak jak BMS. I na GitHubie możecie sobie ściągnąć oprogramowanie, które się nazywa YAM BMS. Nie IBMS, a YAM BMS. Całkowicie darmowe oprogramowanie. Jedna taka kostka kosztuje około 20 funtów. Tutaj w Anglii, 20 funtów zamiast 200, no ale trzeba sobie pogrzebać troszeczkę z oprogramowaniem, porobić trochę w oprogramowaniu i na tym poprzednim filmie mówiłem, że to jest zarąbista sprawa, tylko że nie działa, ale jeden z kolegów tutaj właśnie, który oglądał ten mój film, powiedział, że w komentarzu, że u niego działa, że zrobił i działa. No to przysiadłem czas jakiś temu i popatrzyłem i faktycznie mea culpa. Mój błąd polegał na tym, że nie włączyłem jednej funkcji, która była bardzo potrzebna do tego, żeby ten protokół komunikacyjny RS485 zaczął działać. Po zmienieniu tego jednego parametru wszystko nagle się pojawiło i teraz jest sytuacja tego typu, słuchajcie. Ja kupiłem je 4, w tej chwili tam 2 sobie działają, te 2 dalej są do testów. Dlaczego 2? No bo tak samo jak IBMS, mam 2 różne BMS-y, te BMS-y z sobą nie rozmawiają, więc każda taka jedna kostka odpowiada za BMS-y w wersji 3, druga kostka odpowiada za BMS-a w wersji 2. Ten YAM BMS, to oprogramowanie, które jest zainstalowane na tych ESP32, widzi każdą jedną celę w każdym jednym z magazynów. Ja wam pokażę to na przebitce, bo teraz sobie siedzę, tak jak mówiłem, z lenistwa i krzyczę na was, bo macie źle skonfigurowane instalacje fotowoltaiczne i o 10 godzinie już macie magazyny pełne. Kurnia! No, każda jedna cela. Wszystkie czujniki temperatur są widoczne. Pokazuje różnice napięć, pokazuje wszystko to, co możecie zobaczyć na BMS-ie, jesteście w stanie zobaczyć, bo zauważcie, że BMS-y Seplosa nie możecie sobie przeczytać tego BMS-a na komputerze w domu. Na przykład, jeżeli nie jesteście wpięci kablem albo nie jesteście podłączeni po Bluetoothie. Natomiast podłączając jedną taką kostkę do RS485, one są spięte wszystkie ze sobą rozmawiają z tym i to urządzenie ma wbudowanego Wi-Fi'a, między innymi też, i po Wi-Fi'u, po Wi-Fi, tak, idzie to w moim przypadku idzie to do Home Assistanta, ale to urządzenie jest w stanie, można na nim postawić serwer HTTP, tak, i logować się bezpośrednio na to urządzenie. Nie trzeba mieć Home Assistanta. Home Assistant jest dobrym rozwiązaniem. Ja lubię Home Assistanta, ponieważ on wszystko ma lokalnie i nic nie idzie sobie poza granice domu, a dodatkowo jeszcze ja używam bardzo dużo urządzeń Shelly, bo one też nie muszą rozmawiać z chmurą producenta. Więc IBMS 200 funtów i mówi, że nie da się przeczytać wszystkiego. YAM BMS 20 funtów i każdą jedną pierdółkę mogę online, w sensie w sieci lokalnej. Jak będę chciał, to oczywiście mogę to mieć w chmurze Home Assistanta, albo sobie otworzyć porty, zmapować port i mieć bramę otwartą do systemu, która na pewno zaraz zostanie wykorzystana przez brzydkiego hakera. Ale właśnie dostęp zdalny, żeby sprawdzić, co mam na ogniwach, co się dzieje na moich magazynach. Ja nie muszę przychodzić tutaj z domu, tylko wystarczy, że usiądę przy komputerze, odpalę sobie przeglądarkę www albo zaloguję się na Home Assistanta, pokażę wam, jak wyglądają te screenshoty, czy jak wygląda ten interfejs użytkownika do
obydwu tych agregatorów, że tak powiem, tak, do IBMS-a i do YAMBMS-a. Moim zdaniem YAMBMS najlepsze na świecie urządzenie, dużo lepsze od IBMS-a pod tym względem, że jest dużo tańsze i dużo więcej danych jesteście w stanie zobaczyć sobie na komputerze przez to urządzenie. Także tak to wygląda. Ja myślę, że na dzisiaj to już wystarczy tego gadania i siedzenia, zwłaszcza, że ja powtarzam to już drugi raz dzisiaj, ponieważ tak jak mówiłem na początku, bez komentarza. Bez komentarza. Mikrofony nie działały. Znaczy były wyłączone, bo za długo się tutaj zbierałem i ustawiałem wszystko. Bardzo dziękuję za to, żeście wytrzymali tutaj ze mną tak długo. Dzięki za subskrypcję, dzięki za kawę, dzięki za komentarze. I tak jak mówię, jeżeli popełniłem jakiś błąd, czy powiedziałem coś, co nie jest zgodne z aktualną sytuacją w Polsce, jeżeli chodzi o taryfy, to bardzo proszę o sprostowanie w komentarzach. Ja nie twierdzę, że ja wiem wszystko na ten temat, ponieważ tak jak mówię, od 2004 roku do Polski pojawiam się raz w roku na 2 tygodnie maksymalnie, więc trudno jest mi śledzić, co się tam w kraju dzieje. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem.